Moja kamera samochodowa nie odczytuje tablic rejestracyjnych, a na filmach w internecie widać, że odczytuje. Czy to znaczy, że to ściema? Że zostałem oszukany? No cóż, to nie jest takie proste. Aby udzielić rzeczowego wyjaśnienia w tej kwestii, zamontowałem w naszym mobilnym laboratorium aż 12 wideorejestratorów jednocześnie, by zgromadzić solidny materiał porównawczy. W tym filmie wyjaśnię, dlaczego kamery nie zawsze skutecznie wychwytują tablice rejestracyjne, a także podpowiem, co możesz zrobić we własnym zakresie, żeby Twoja kamera nagrywała lepiej. Zapraszam do oglądania. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Od ponad dekady istnienia WR24.pl dokładamy wszelkich starań, aby klient jeszcze przed zakupem mógł ocenić to, jak dany model kamery samochodowej wywiązuje się ze swojego podstawowego zadania, czyli rejestrowania materiału dowodowego. W tym kontekście naturalnym jest oczekiwanie, by wideorejestrator skutecznie nagrywał tablice rejestracyjne pozostałych uczestników ruchu. Za każdym razem i bez żadnego wyjątku. Jednak relatywnie często kamery sobie z tym po prostu nie radzą. To znaczy nie są w stanie skutecznie wychwytywać tablic. Jest to jak najbardziej możliwe, a wręcz normalne. Nie ma bowiem kamery samochodowej, która gwarantuje 100% pewność tego, że zawsze odczytamy każdą tablicę rejestracyjną i to nawet w pogodny dzień. I to nie ma znaczenia, czy chodzi o kamerę za 200, 1000 czy 3000 zł. Już wyjaśniam, z czego to wynika. Na drodze spotykamy bardzo zróżnicowane warunki, które często stanowią nie lada wyzwanie dla rejestratorów jazdy. Pomijam w tym miejscu skrajne warunki atmosferyczne, ponieważ jeśli mgła czy też śnieżyca będzie intensywna, to siłą rzeczy na nagraniach z wideorejestratora czytelność będzie po prostu zła. Jeśli kierowca mało co widzi na własne oczy, to kamera również. Do niedawna ogromną trudność stanowiła również jazda nocna. Szczęśliwie coraz częściej w kamerach spotykamy skuteczny tryb HDR, pozwalający czasem na zaskakująco wysoką czytelność tablic w nocy. I tutaj akurat to kamery potrafią częściej dojrzeć więcej niż na oczy widzi przynajmniej część z kierowców. Paradoksalnie największą trudność potrafi sprawić jazda w czasie dnia. Przykład. Jedziemy drogą podmiejską, wokół drogi bujna roślinność. Sceneria, o jaką w polskich warunkach drogowych naprawdę nie trudno. Własnymi oczami widzimy wszystko jak należy, natomiast dla algorytmów cyfrowej kompresji obrazu są to skrajnie trudne warunki. Sprawdzamy nagranie z kamery, no i klops. Pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka ma po prostu rozmazane tablice rejestracyjne. Jest to tak zwany motion blur, czyli efekt rozmycia poruszających się obiektów z uwagi na długi czas naświetlania każdej klatki. Nie wdając się w techniczne szczegóły, generalnie wszystkie kamery samochodowe mają z tym problem. Mniejszy bądź większy, ale mają wszystkie. Na potrzeby przeprowadzenia testu zamontowałem w aucie tuzin wideorejestratorów. Celowo jednak nie ujawniam i nie porównuję poszczególnych modeli, ponieważ moją intencją jest pokazanie ogólnego problemu, z którym zmagają się bez wyjątku wszystkie kamery samochodowe. Zatem na pokładzie znalazł się bardzo szeroki przekrój urządzeń, kamer tanich, niektórych niezwykle popularnych, a także tych najdroższych propozycji z oferty. Ok, zaczynamy od niedrogiej kamery, tylko Full HD, efekty widzicie sami. Idziemy w takim razie półkę wyżej, 2,5K, musi być przecież lepiej. No nie, wcale nie musi. No dobra, a co jeśli podwoimy liczbę klatek na sekundę? Dalej zostajemy z nagraniami 2,5K, ale tym razem mamy do czynienia z zapisem w 60 klatkach na sekundę zamiast w 30 klatkach jak poprzednio. Jak widać, proste zwiększenie klatek bez zauważalnej zmiany czasu naświetlania każdej konkretnej z nich nie przynosi zauważalnych korzyści. Zwiększamy w takim razie rozdzielczość do 4K. Ta i kilka kolejnych kamer, które zaraz zobaczysz, mają absolutnie topowy przetwornik optyczny dla kamer samochodowych, jaki był dostępny w momencie tworzenia tego testu. Jak widać, dalej poprawy brak. Teraz więc kolejna. Ponownie topowe podzespoły. Oraz kolejny wideorejestrator 4K. I jeszcze jedna taka kamera.
Następna. Kolejna. To może jeszcze ten model. Jeszcze 4K i zwiększona do 60 liczba klatek na sekundę. Dalej bez widocznych zmian. Zmieniamy podejście, przyglądając się, jak poradzi sobie teleobiektyw niczym z nieoznakowanego radiowozu pościgowego. Reasumując, mamy tutaj kompleksowy przegląd rynku, modele najtańsze oraz topowe, wideorejestratory wielokanałowe, nagrania z HDR, bez HDR, 30-60 klatek na sekundę, najlepsze co możesz kupić i nic. Dokładnie w tych konkretnych warunkach przy domyślnych ustawieniach tak to właśnie wyglądało. Szczęśliwie my, jako użytkownicy, możemy pomóc wideorejestratorom, aby te nagrywały skuteczniej. Jak to zrobić? Najskuteczniejszą metodą poprawy czytelności tablic rejestracyjnych jest ujemna korekta ekspozycji. Nie we wszystkich modelach znajdziemy taką opcję, ale jeśli mamy taką możliwość, jak najbardziej warto przyciemnić obraz, aby uzyskać wyższą czytelność. Zazwyczaj w ustawieniach znajdziemy wartość domyślną 0 aż do wartości przykładowo -2 EV. I faktycznie widać przewagę ujemnej korekty ekspozycji. Mijane pojazdy są mniej rozmazane. Natomiast niestety w przeważającej większości dalej nie mamy czytelnych tablic rejestracyjnych. Chociaż jak widać zdarzają się chlubne wyjątki, którym ujemne wartości korekty ekspozycji pomagają nawet w tych bardzo trudnych, wymagających warunkach. Jedna z nich nagrywa tutaj na pierwszy rzut oka bardzo brzydko, ale za to szalenie skutecznie. Rozdzielczość nagrywanego obrazu. Tutaj pozostawiamy wartość najwyższą dostępną i nie obniżamy jej, nawet jeśli ustawienia kamery na to pozwalają. Jeśli na przykład kamera umożliwia nagrywanie w 4K przy 30 klatkach lub 2,5K przy 60 klatkach, wciąż lepszą opcją będzie wyższa rozdzielczość z niższym klatkarzem niż odwrotnie. Wartość bitrate, czy też w dużym uproszczeniu jakość nagrywanego obrazu. Jeśli jest taka możliwość, ustawiamy najwyższą dostępną wartość bitrate, aby kamera mogła czytelnie rejestrować drobne, a wymagające pod względem cyfrowej kompresji detale. HDR. Ustawienia HDR. Jeśli kamera ma prosty włącznik HDR, wtedy aktywujemy tę opcję, aby poprawić skuteczność nagrań nocnych. Jeśli mamy do dyspozycji tryb Auto HDR, automatycznego włączania HDR, to jeszcze lepiej. Wówczas ustawiamy właśnie tak, aby za dnia nagrywać bez HDR, który mógłby wtedy potencjalnie przeszkadzać, i automatycznie włączać HDR w ciemności. Analizując nagrania od klientów, daje się zauważyć jeszcze jedna tendencja. Otóż często ustawiacie kamery tak, że te rejestrują w dużej mierze niebo. Przy takim nieprawidłowym ustawieniu mijane pojazdy będą mocno zniekształcone i znajdować się będą w momencie mijania w samych rogach kadru, które to charakteryzują się gorszymi osiągami od centrum kadru. Kamerę warto więc odpowiednio pochylić, aby to, co dzieje się na drodze, przypadało na centralną część kadru. Kolejna rzecz, filtr polaryzacyjny. Jeśli dana kamera samochodowa pozwala na zastosowanie takiego filtra polaryzacyjnego, to jak najbardziej warto to uczynić. Nawet pomimo faktu, że filtr ogranicza ilość światła dobiegającego do przetwornika kamery, a więc może nawet spotęgować efekt rozmycia. Dlaczego? Po pierwsze, pozwoli on na ograniczenie naszych wewnętrznych odbić, które jeśli są natarczywe, mogą skutecznie ograniczyć widoczność kamerze. Po drugie, filtr polaryzacyjny pozwoli na zwiększenie czytelności tego, co dzieje się we wnętrzach mijanych pojazdów. Bez filtra zazwyczaj trudno o rozpoznanie kierującego. Kontynuując wątek tego, co może utrudniać kamerze rejestrowanie obrazu, wymienić można jeszcze porysowaną szybę. Jeśli w danym pojeździe powoduje ona dokuczliwe refleksy, być może warto rozważyć jej wymianę. Zanim przejdę do podsumowania, pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny moim zdaniem aspekt. Otóż warto mieć na uwadze, że brak zarejestrowanych tablic rejestracyjnych nie wyklucza użyteczności dowodowej nagrania. Mamy przecież nagranie zdarzenia, na którym widać, co zaszło. Czytelne tablice rejestracyjne to nieocenione ułatwienie przy identyfikacji sprawcy, natomiast model, marka, kolor pojazdu, który znajdował się w tej konkretnej godzinie, na tej konkretnej ulicy i jechał w konkretnym kierunku, może również pozwolić na identyfikację.
Tak więc wideorejestrator posiadać w aucie zawsze warto. Co więcej, osobiście uważam, że warto nawet więcej niż jeden, chociaż może niekoniecznie aż 12. Chodzi o to, aby wideorejestratory wzajemnie się uzupełniały funkcjami, czy też specyfiką rejestrowanego obrazu. Na koniec jeszcze raz podkreślam, że nie ma kamery, która zapewni 100% skuteczność w każdych warunkach. Jeśli chcesz zgłębić się bardziej w techniczne aspekty tego, co wpływa na rejestrowanie obrazu przez kamery, polecam szczegółowy artykuł na blogu, do którego link znajdziesz jak zawsze w opisie. Zachęcam także do dyskusji pod tym filmem w sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy wskazówki, których udzieliłem w tym materiale, pomogły Wam poprawić jakość i skuteczność nagrań, które są rejestrowane przez Wasze wideorejestratory. A ja w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę, poświęcony czas i do zobaczenia. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.